Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Cukrzyca typu trzeciego może nie jest często spotykanym terminem, natomiast jeśli chodzi o badania kliniczne dotyczące Alzheimera, jest terminem, który jest bardzo często używany, ponieważ właśnie Alzheimer określany jest obecnie cukrzycą typu trzeciego i są ku temu zdecydowanie dobre powody. W ciągu ostatnich parunastu szczególnie lat powstało mnóstwo badań naukowych, które zgłębiały mechanizmy, które łączą złe wybory dietetyczne właśnie z powstawaniem choroby Alzheimera. Oczywiście od tych mechanizmów, które zaraz omówię, jest na pewno jeden niechlubny wyjątek, mianowicie mutacja w genie APOE4, czyli apolipoproteiny E4, i ta mutacja występuje najczęściej u osób, które charakteryzują się tak zwanym chorobą Alzheimera o wczesnym występowaniu. I o ile powiedzmy choroba Alzheimera przynajmniej jeszcze kiedyś występowała mniej więcej dopiero po 65 roku życia, teraz zdarza się to zdecydowanie wcześniej. Tak, ta forma Alzheimera o wczesnym występowaniu, ona pojawia się nawet u osób, które mają 30 parę lat. Natomiast jeszcze raz, to jest taki wyjątek, takie osoby najczęściej właśnie mają te mutacje tego genu APO4, natomiast to wydaje mi się omówimy sobie następnym razem. Bardzo ważną rolę w występowaniu czy przyczynianiu się do wystąpienia choroby Alzheimera będą pełnić glukoza i fruktoza. I czasami wydaje mi się, że na tym kanale brzmi jak taki zramolały dziadol, który siedzi na ławce i zawsze mówi: ja zawsze jak to się dzieje w sąsiedztwie, to jesteście wy gówniarze, ale tak naprawdę jeśli chodzi właśnie o glukozę i fruktozę, rzeczywiście one występują jako czynnik występowania całego mnóstwa tych tak zwanych nowoczesnych chorób cywilizacyjnych. I szczególnie w tym filmiku skupimy się na fruktozie, do czego zaraz dojdę, natomiast zanim to zrobimy, warto jeszcze poświęcić chwilę, żeby zobaczyć, jaka jest fantastyczna analogia, jeśli chodzi o badania naukowe między tym, co dzieje się w mózgu, jakie patologiczne zmiany potencjalnie zachodzą w mózgu podczas procesu starzenia i podczas zaburzeń metabolicznych, ponieważ oczywiście zaburzenia metaboliczne, m.in. insulinooporność w ciele, będzie też mieć miejsce w mózgu i co ciekawe, będzie mieć miejsce w mózgu i to jeszcze przed wystąpieniem takiej pełnej insulinooporności w ciele. I o jakich patologicznych zmianach tu mówimy? Przede wszystkim mówimy o zaburzeniach pracy mitochondriów. To jest pierwszy ważny punkt w obu przypadkach. I oczywiście trzeba pamiętać, że jeśli proces starzenia dodatkowo będzie występować z zaburzeniami metabolizmu, insulinoopornością, to te stany będą się potęgować, tak? Czyli one nie są odseparowane, one będą na siebie nachodzić. Więc mamy zaburzenie pracy mitochondriów. Jeśli praca mitochondriów jest zaburzona, to będzie dochodzić do zaburzenia produkcji energii, czyli tych cząsteczek ATP, trifosforanu, adenozyny, o którym już wielokrotnie mówiłem na kanale. To będzie z kolei połączone ze znacznym wydzielaniem, czy większą wydzielaniem ilości wolnych rodników, czy występowaniem wolnych rodników. I dodatkowo, jeśli mamy dużo wolnych rodników, ten proces ich eliminacji nie jest kontrolowany, to będzie dochodziło do uszkodzenia DNA. Przypominam, że właśnie stres oksydacyjny jest jednym z najczęstszych mechanizmów. Pomijam różnego rodzaju toksyny, ale jeszcze raz, właśnie toksyny jak alkohol choćby. Natomiast właśnie stres oksydacyjny będzie przyczyniać się do uszkodzenia DNA i występowania różnego rodzaju mutacji, które również będą prowadzić do nowotworów. Więc jeszcze raz podsumowując szybko, mamy i w procesie starzenia, i w zaburzeniach metabolicznych, czyli m.in. insulinooporności, cukrzycy, zaburzenia pracy mitochondriów, zaburzenia produkcji energii, znaczne występowanie wolnych rodników oraz uszkodzenie DNA. Właśnie na tych mechanizmach skoncentruję się m.in. w filmiku. Nie będę koncentrować się w ogóle na blaszkach amyloidu beta, czy ogólnie na amyloidzie, ponieważ po pierwsze w zeszłym roku wyszły takie dosyć szeroko zakrojone badania, które po prostu pokazały, że generalnie cała ta hipoteza występowania czy powstawania choroby Alzheimera, no generalnie mówiąc, jest trochę dziurawa, tam doszło do fałszerstwa. Autorzy tych pierwszych prac na temat roli amyloidu beta w powstawaniu choroby Alzheimera okazało się, że fałszowali badania obrazowe, więc doszło między innymi do fałszerstwa badań naukowych, zdarza się czasami. Natomiast też, szczerze mówiąc, ja pamiętam, że jak to czytałem, nie byłem w ogóle zaskoczony, ponieważ jest to połączone z pamięcią, czyli jednym z takich moich specjalizacji. Ja te badania śledziłem od lat i tam pokazywano na przykład, że do 85 roku życia, mniej więcej u 60% osób w tym wieku zaistnieją, czy będą występować te blaszki amyloidu beta. Jednocześnie tylko u 10% w tych wszystkich osób będzie występować, mówiąc ogólnie, demencja.
Czy innymi słowy, istnieją różnego rodzaju mechanizmy, które muszą mieć jeszcze miejsce, żeby ta demencja wystąpiła i dlatego się na nich będę skupiać, bo te mechanizmy to jest właśnie zaburzenia pracy mitochondriów i tak dalej, ale też z kolei mamy inne badania, które pokazywały, że amyloid beta w tej formie rozpuszczalnej to jest białko, które po prostu jest niezbędne do pełnienia takiej optymalnej, efektywnej pracy mózgu i ewentualnie zmniejszenie właśnie ilości rozpuszczalnych form amyloidu beta będzie kłopotliwe. Natomiast jak ja mówię, to jest tak jak off-topic, jeśli ktoś coś słyszał na ten temat, to wydaje mi się, że warto trochę wyklarować, wspomnieć. Ruszamy dalej. Głównym bohaterem pierwszego aktu, jeśli chodzi o uszkadzanie struktur mózgu, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera, ale też różnego rodzaju inne choroby neurodegeneracyjne, ponieważ akurat ten mechanizm, który zaraz mówię, on występuje naprawdę w szeregu chorób neurodegeneracyjnych, nie tylko w chorobie Alzheimera, między innymi również w innego rodzaju demencji, jak na przykład otępienie czołowo-skroniowe, w chorobie Parkinsona, jeszcze raz, całe mnóstwo różnego rodzaju chorób. I o jakim mechanizmie chodzi? Tutaj głównym bohaterem będzie glutaminian. Glutaminian jest najbardziej rozpowszechnionym neurotransmiterem w mózgu. To jest mniej więcej, szacuje się, 90% puli wszystkich neurotransmiterów. I teraz glutaminian głównie będzie pełnić taką rolę pobudzeniową, jeśli chodzi o pracę mózgu. On będzie pobudzać różnego rodzaju struktury. Natomiast glutaminian musi być ściśle kontrolowany. W przeciwnym razie, jeśli nie następuje kontrola ilości występowania glutaminianu, on będzie na potęgę przyłączać się do swoich receptorów, przede wszystkim receptorów AMPA i NDMA, i zbytnie przyłączanie tego glutaminianu do tych receptorów będzie powodowało tak zwaną neurotoksyczność. Ogólnie ten stan, ten patologiczny ten mechanizm określa się jako ekscytotoksyczność, excitotoxicity, i w angielskim ma to sens, ponieważ mamy excite jako pobudzać właśnie, tak jak glutaminian będzie pobudzać te różnego rodzaju struktury. Tak, to jest tak naprawdę ekscytotoksyczność, jest dosłowną kalką i po prostu brzmi źle, natomiast jest to nazwa, która funkcjonuje w neuronauce w polskim, więc będziemy się jej trzymać. Więc w momencie, w którym właśnie glutaminian będzie przyłączać się w zbyt dużej ilości do tych receptorów, będzie dochodziło do, mówiąc skrótowo, nadmiernej kumulacji jonów wapnia w mitochondriach, co będzie doprowadzało do właśnie uszkodzenia mitochondriów. Następnie będzie dochodziło do znacznego wydzielania większej ilości wolnych rodników, uszkodzenie DNA, więc wszystkie te mechanizmy, o których sobie mówiliśmy. I teraz mówimy o glutaminianie. W takim razie skąd ten glutaminian się bierze? Glutaminian może brać w zwiększonej ilości od paru często występujących jakichś elementów w diecie. Jest to alkohol. Przykładowo, jeśli ktoś pije alkohol w większej ilości, alkohol wiemy, że jest agonistą hormonu GABA. Tak, to jest ten, mówiłem wielokrotnie, czy grupa hormonów, która będzie odpowiadać za wyciszenie, miorelaksację, więc rozluźnienie mięśni. Wiemy, jak to wygląda, jak ktoś sobie weźmie łyka wina, tak, parę łyków jakiegoś szampana, whisky i człowiek się już czuje taki błogi. Natomiast coś za coś, w momencie, w którym właśnie alkohol będzie agonizować te receptory GABA, zmniejsza się ilość glutaminianu. Więc GABA będzie, ponieważ glutaminian pobudza, GABA wycisza, więc jeśli GABA jest zagonizowana, jest zaktywizowana, to tego glutaminianu po prostu będzie mniej. Natomiast w momencie, w którym my będziemy metabolizować alkohol i te receptory GABA będą się oczyszczać, że tak powiem, to ilość glutaminianu zaczyna rosnąć. I to się nazywa tak zwany glutamate rebound, czyli takie odbicie glutaminianowe. Czyli przez to, że wcześniej ten glutaminian był hamowany, teraz jest go więcej i on po prostu z mocą 1000 słońc będzie zalewać nasz mózg i właśnie wtedy będzie dochodzić do tej ekscytotoksyczności, neurotoksyczności tego glutaminianu. Natomiast jeśli chodzi o dietę, to przede wszystkim glukoza będzie pobudzać właśnie wydzielanie glutaminianu. Im więcej tej glukozy będzie, tym więcej będzie wydzielanego glutaminianu. I dlatego wiele różnego rodzaju właśnie schorzeń neurodegeneracyjnych, częścią terapii może być jak najbardziej właśnie wycinanie węglowodanów na wszelkie sposoby, im mniej, tym lepiej. I nawet chyba na YouTubie pamiętam, że były filmiki rodzin, które po prostu wprowadzały diety 0 gram cukrów, mówiąc ogólnie węglowodanów, u bliskich z Alzheimerem i praktycznie w przeciągu paru dni te osoby funkcjonowały z tym Alzheimerem na dużo, dużo wyższym poziomie. Więc przede wszystkim będzie chodziło nam tutaj o podwyższony poziom glukozy. Natomiast
Głównym bohaterem tak naprawdę tego filmiku chciałem tylko podkreślić, jak właśnie cukry ogólnie będą w stanie wywoływać potencjalnie tą ekscytotoksyczność, szczególnie jeśli dojdzie już do insulinooporności. Natomiast głównym bohaterem tak naprawdę tego drugiego aktu i bym powiedział bardziej filmiku jest fruktoza. I ponieważ właśnie w tych najnowszych badaniach, jeszcze z tego roku, które teraz będę cytować, skupiono się na roli fruktozy w wywoływaniu potencjalnego niedokrwienia, albo nawet jak to określali, atrofii, czyli można powiedzieć zaniku tkanki w określonych ośrodkach mózgu. Pokazano, że kiedy fruktoza występuje w mózgu w większym stężeniu i skąd ona się tam bierze, to sobie też zaraz wyjaśnimy, patrząc na te badania z ostatnich paru lat, dosłownie z ostatnich paru lat, pokazano, że kiedy ta fruktoza występuje w mózgu w większym stężeniu, będzie hamować dopływ krwi do kory mózgowej, czyli innymi słowy jednego z tych naszych centrów, jak wielokrotnie mówiłem, inhibicji. Jeśli chcesz podjąć głupi wybór jakiś, nieważny, seksualny, żywieniowy, używki i tak dalej, to przynajmniej jeśli ta kora będzie dobrze działać, to mówi ci, to nie jest taki dobry pomysł, bratku, prawda? Powinieneś sobie odpocząć, może porób coś innego. Więc fruktoza będzie ograniczać dopływ krwi do tego rejonu oraz do hipokampu, między innymi ten ośrodek odpowiedzialny oczywiście za pamięć, ale też między innymi orientację przestrzenną i do wzgórza. Więc te trzy obszary będą miały ograniczony dopływ krwi, jeśli będziemy mieć zwiększony poziom fruktozy w mózgu. Natomiast, co ciekawe, okazuje się, że jednym z obszarów mózgu, ich jest więcej, gdzie jest zwiększony dopływ krwi, to jest kora wzrokowa i szczególnie ten obszar kory wzrokowej związany z nagrodą za jedzenie. I właśnie w tym badaniu stawiono hipotezę potencjalnie, dlaczego właśnie fruktoza po pierwsze właśnie będzie przyczyniać się do rozwoju choroby Alzheimera i dlaczego tak naprawdę ta reakcja na czy wpływ fruktozy na różnego rodzaju obszary w mózgu może być, można powiedzieć, patologiczną taką maladaptacją, czyli niedostosowaniem naszego mózgu z zamierzchłych czasów do czasów teraźniejszych. Hipoteza, którą postawili, jest taka, że w momencie, w którym brakowało zwierzyny, czyli nie można było pójść na polowanie, trzeba było oczywiście szukać jedzenia. I część tego jedzenia, na które się napotykaliśmy, to oczywiście mogły być owoce, to mógł być choćby miód, gdzie ta zawartość fruktozy jest znaczna. I wtedy ta fruktoza wyłączała te obszary mózgu, które można powiedzieć ogólnie są odpowiedzialne za bycie takim cywilizowanym, normalnym, nowoczesnym człowiekiem. Myślenie logiczne, właśnie inhibicja, pamięć i fruktoza wyłączała te obszary, natomiast skupiała się na obszarach, które są właśnie powiązane z korą wzrokową i szczególnie nagrodą za jedzenie. Bo co się wtedy dzieje? My zaczynamy skupiać się między innymi na kolorach. Czyli jeśli widzimy na przykład jakiegoś tam żółtego banana, tak, coś czerwonego, jakieś jabłuszko może, to wtedy dużo łatwiej podczas szukania jedzenia skupiać się właśnie na tych kolorowych rzeczach i potencjalnie znaleźć jeszcze więcej jedzenia. Więc według tej hipotezy uważam, że ona jest szalenie ciekawa. Wtedy był to mechanizm adaptacyjny, który pozwalał nam skupić się jeszcze raz na danej sytuacji, żeby znaleźć jedzenie podczas kryzysu, kiedy nie można było polować. Natomiast w teraźniejszych czasach, kiedy ta dostępność fruktozy jest po prostu dużo większa, jest to mechanizm maladaptacyjny, taki niedostosowania do naszej teraźniejszości i on powoduje po prostu niedokrwienie obszarów mózgu i oczywiście z czasem może doprowadzić do zaburzenia ich pracy. I oczywiście hipokamp, żeby było jasne, jest jednym z takich głównych obszarów, gdzie Alzheimer będzie objawiać się z pełną mocą, tak? To są osoby, które właśnie mówiliśmy sobie, że hipokamp odpowiada za pamięć, za orientację przestrzenną, żeby jasne, hipokamp nie odpowiada tylko i wyłącznie za jakby każdy rodzaj pamięci, na przykład nawet przy zaburzeniach hipokampu rozpoznawanie nowych przedmiotów nie jest zaburzone, czyli ten rodzaj pamięci, czy można powiedzieć jakaś tam odnoga pamięci. Natomiast to są osoby, które mają kłopoty z orientacją przestrzenną i z pamięcią. Hipokamp właśnie, jego praca jest bardzo mocno zaburzona. I jak się zastanowimy, dla mnie to są niesamowite konsekwencje, bo jeśli my mamy sytuację, w której nasz mózg jest bombardowany fruktozą, jeszcze raz zaraz sobie dojdziemy, skąd to się bierze fruktoza w tym mózgu, bo to nie jest wcale aż takie oczywiste, jak się na logikę może wydawać, to jeśli my spożywamy tą fruktozę codziennie, to kurde, co się nagle okazuje, że my idziemy, albo nasze dziecko na przykład idzie sobie do tego sklepu, wchodzi do supermarketu i mamy na przykład półeczki, gdzie wszystkie praktycznie opakowania są kolorowe. Tak, mamy coś żółtego, coś czerwonego, kolory, które są jaskrawe i oczywiście one miały stanowić
swoistą mimikrę. To już parędziesiąt lat temu w działach marketingu zauważono i zaczęto opracowywać, że jeśli opakowania są kolorowe, to pobudza to właśnie korę wzrokową i tym samym bardziej przyciąga wzrok, nie tylko oczywiście dzieci, ale również dorosłych. Więc co się potencjalnie dzieje, kiedy ta między innymi kora czołowa jest bombardowana i ten kora wzrokowa jest z kolei pobudzona tą fruktozą? Niewykluczone, że właśnie my dodatkowo sobie wchodzimy do tego sklepu na zasadzie, o kurde, jakie to fajne, jakie to kolorowe, prawda? Te obszary odpowiedzialne za nagrodę płynącą ze spożywania pożywienia są zaktywizowane i człowiek jeszcze więcej kupuje różnego rodzaju gówna i oczywiście pętla absolutnie się sama napędza. Po prostu swoiste perpetuum mobile. Powstaje natomiast pytanie, skąd bierze się fruktoza w mózgu? I jeśli twoją pierwszą odpowiedzią, tak jak moją przez wiele lat było logiczne, no jeśli zjemy więcej fruktozy, to ona przejdzie przez BBB, czyli Blood-Brain Barrier, barierę krew-mózg i tam stąd zacznie się kumulować, dopóki nie zostanie zmetabolizowana. I ty się mylisz, ja się myliłem długie lata. Okazuje się, że stosunkowo niewielka ilość fruktozy tak naprawdę samoistnie będzie przechodziła przez tą barierę i w ten sposób znajdzie się w mózgu. Prawdziwą przyczyną, patrząc na te badania, szczególnie dosłownie ostatnich parę lat, naprawdę sporo fantastycznych badań na ten temat wyszło, jest aktywizacja tak zwanego szlaku poliolowego. I szlak poliolowy, tak zwany polio pathway, on jest znany od wielu lat, ponieważ on występuje, czy jest aktywizowany szczególnie w cukrzycy i stanie insulinooporności, czyli mówiąc ogólnie zaburzeń metabolicznych. I na czym polega ten szlak, czy jego aktywizacja? Że glukoza jest przekształcana w sorbitol, sorbitor jest przekształcany w fruktozę. I ten szlak, my wiedzieliśmy, że on przede wszystkim będzie występować w nerkach, w większej ilości, w siatkówce i w nerwach. Natomiast właśnie badania ostatnich lat, które mierzyły poziom fruktozy w zależności od spożycia fruktozy albo glukozy, pokazało, że hiperglicemia, czyli glikemia, przepraszam, to chyba po polsku tak będzie bardziej, czyli zwiększone występowanie czy stężenie glukozy we krwi, będzie znacznie właśnie wzmagać produkcję fruktozy w mózgu poprzez aktywizację tego szlaku poliolowego. Więc nie dość, że ja zawsze powtarzam, nie ma gorszego cukru niż fruktoza z takich, które będziemy jeść na co dzień potencjalnie. Glukoza to jest pikość w porównaniu do fruktozy, ale tutaj, że tak powiem, jest piękne powiązanie, że zwiększona ilość glukozy będzie powodować zwiększoną ilość fruktozy w mózgu i te efekty, o których mówiliśmy. Dzięki pięknie za wysłanie tego odcinka. Mam nadzieję, że informacje będą dla Ciebie przydatne, żeby między innymi zapobiegać występowaniu tej choroby. Jeśli chodzi o Alzheimera, to, że tak powiem, stary słuchacz się tu sprawdza, że lepsze jutro było wczoraj, ponieważ było lepiej jeszcze 10-20 lat temu, teraz jest źle, a podejrzewam, że niestety ze względu na różnego rodzaju zalecenia dietetyczne, wybory dietetyczne wielu osób będzie tylko i wyłącznie gorzej z czasem. Jeśli masz swoje uwagi, odczucia, obserwacje i tak dalej, jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam do zapoznania się z ofertą moich kursów. Experts Incubator, czyli tak zwana kuźnia ekspertów, czyli jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z. Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z. To jest taki uniwersalny system nauki języków obcych, nieważne czy to jest angielski, niemiecki, szwedzki, hiszpański i tak dalej, czy japoński. Ten system pokaże, jak uczyć się tych języków oraz dostarczy m.in. materiały do tych języków oraz o jeden włos za daleko, czyli jak powstrzymać, zapobiegać występowaniu łysienia androgenowego oraz odwracać potencjalnie ten stan. Jeśli interesuje Cię pamięć, języki obce, analiza badań, to zapraszam do zapisania się do mojego newslettera. Link znajduje się w opisie. W ogóle w opisie stworzyłem jeden link, który będzie grupować wszystkie linki do tych kursów z moich stron internetowych, newslettera, więc wystarczy kliknąć ten link i tam będzie cała kumulacja tego, jeśli ktoś chciałby znaleźć wszystko w jednym miejscu. Jak zawsze zapraszam również do wysłuchania piosenek, 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. I na koniec patronat. Jeśli interesują Cię informacje, które przekazuję w tym czy innym filmiku, można zostać patronem za 40 zł miesięcznie. Dla patronów są dostępne fiszki z gotowymi informacjami, tymi, które przekazałem w tym filmiku i paru 10 następnych, więc to są potencjalnie pewnie parę tysięcy informacji, które tam wyrzuciłem z siebie w ciągu ostatnich 2 lat, chyba czy 1,5 roku. Oraz jest dostępne forum dla patronów, gdzie można mi zadać pytanie, jeśli ktoś, no właśnie, ma jakieś tam palące pytanie. Dzięki serdeczne jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.